Cześć wszystkim. To mój pierwszy Tech Talk, więc trochę się stresuję, ale jak to mówią, raz kozie śmierć, a nazwisko zobowiązuje. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o tak zwanych miękkich aspektach. Tematem Tech Talka jest NVC, framework ułatwiający komunikację. I zanim przejdziemy stricte do meritum, na początek chciałam Wam zaprezentować kilka statystyk związanych z komunikacją i jestem bardzo ciekawa, czy ktoś ma jakieś typy, ile projektów IT ponosi porażkę. Jeśli chcecie się podzielić na czacie, to zachęcam. Bardzo jestem ciekawa, jak myślicie, jakie to są liczby. A powiem Wam, że ta liczba jest dosyć wysoka. O, 96 to tak pesymistycznie. Świetnie, dość dobrze obstawiacie. Szymon, byłeś najbliższy prawdy. Prawie 84% projektów IT odnosi porażkę. To są dane pochodzące z raportu Standish Group, aktualnego raportu. Porażkę w rozumieniu takim, że albo nie zostały dowiezione w czasie, albo nie zostały dowiezione w budżecie, albo nie mają jakiejś funkcjonalności, która była uzgadniana z klientem, czy też mają ją niepoprawnie zaimplementowaną z błędami. Aż 84% projektów. Swoją drogą jestem ciekawa, jak Railwayman wypada w tych statystykach w kontekście naszych projektów, ale to pytanie pewnie do Michała. Jeżeli chodzi o główne przyczyny porażek, to jest to brak zaangażowania w projekt użytkownika końcowego, niekompletne wymagania i specyfikacja, nierealistyczne oczekiwania, czy też brak planowania. I teraz jak przyjrzycie się bliżej tym przyczynom, to brak zaangażowania w projekt użytkownika końcowego, to znaczy nie pytam użytkownika końcowego, nie pyta klient, czego on tak naprawdę potrzebuje i w trakcie prac nie weryfikuje, czy to, co robimy, jest zgodne, odpowiada na jego potrzeby. A jak gdyby produkt ten ma odpowiadać jego potrzebom, a bardzo często to jest pomijane, ten użytkownik nie istnieje, czy jakby nie ma tutaj komunikacji w tym obszarze. Niekompletne wymagania i specyfikacja, znowu coś nie zostało zakomunikowane, doprecyzowane, przedyskutowane. Nierealistyczne oczekiwania, też gdzieś nie powiedziano wprost, na przykład, że w tym budżecie nie zrobimy tych funkcjonalności, albo że ten czas nie jest realistyczny. Czyli tutaj też zawiodła komunikacja. Brak planowania, no to oczywiście też jest komunikacja. Czyli te główne przyczyny i tak sprowadzają się do komunikacji, zatem no, jest dość ważny faktor. Jeżeli chodzi o inną jeszcze statystykę, którą chciałam Wam pokazać, to według PMI aż 33% jest porażek związanych z komunikacją. To jak gdyby inny raport. W ten sposób to wygląda. Zatem ta komunikacja wydaje się być bardzo istotna, nie tylko jakby w obszarze zawodowym, ale też w tak naprawdę każdym obszarze, w którym funkcjonujemy. Komunikacja, czyli mówienie, można to jakby komunikat realizować drogą werbalną i niewerbalną i okazuje się, że aż 90% komunikatu, który jest odczytywany przez drugą stronę, to jest ta część niewerbalna, czyli nasz ton, nasza mimika, gestykulacja, to aż stanowi 90% odczytywania takiego przekazu. Często zapominamy, że komunikacja jakby działa w dwie strony, więc to jest też słuchanie. Słuchanie rozumiane jako zobaczenie czyichś uczuć i potrzeb, które są właśnie schowane za słowami. I teraz już przechodzimy do tego meritum, czyli do frameworku Nonviolent Communication, po polsku porozumienie bez przemocy. Jego twórcą jest Marshall Rosenberg, psycholog, nauczyciel, coach, ale też człowiek, który ma ogromne zasługi na polu mediacji i negocjacji różnego rodzaju, ale w dużej mierze to był negocjatorem
w konfliktach politycznych, na obszarach, gdzie toczyły się konflikty zbrojne na całym świecie. I jest on właśnie twórcą tego frameworka, tej metody komunikowania się. Sam o niej mówi, że opiera się na otwartym wyrażaniu uczuć, potrzeb, życzeń oraz umiejętności odczytywania ich w słowach innych ludzi, bez względu na formę, w jakiej zostają przekazane. Oznacza to, że druga strona wcale nie musi konstruować swoich komunikatów zgodnie z metodyką NVC, ale jak gdyby my możemy spróbować odczytać wszystkie te elementy w tej wypowiedzi, nawet jeżeli one są gdzieś tam przepełnione przemocą. Ten framework ułatwia tworzenie takiego środowiska bardzo istotnego w pracy, czyli bezpieczeństwa psychologicznego. Żeby współpracować efektywnie, potrzebujemy czuć się bezpieczni w kontakcie z innymi, ponieważ wtedy możemy się otworzyć, jest nam łatwiej być kreatywnym, brać udział w dyskusjach, łatwiej też o innowacje. I też Google przeprowadził takie badania na 180 zespołach, które pokazują, że to bezpieczeństwo psychologiczne właśnie najsilniej koreluje z efektywnością, czyli jeżeli jest bezpieczeństwo psychologiczne, to ta efektywność jest wtedy najwyższa. Jeżeli chodzi o taką główną bazę tego frameworku, to jest to empatia. Empatia oznacza trochę może coś innego tutaj niż my to rozumiemy tak słownikowo, ponieważ tu nie chodzi o takie współczucie, czasami tak rozumiemy empatię, takie trochę może użalanie się nad kimś. Chodzi tutaj o podążanie za potrzebami i uczuciami innych osób z takim zaciekawieniem, że chcę zrozumieć, o co tak naprawdę tej osobie chodzi, czyli jakie potrzeby się kryją za tym, co ona mówi, bez osądzania, krytykowania, etykietowania. To jest rozumiane jako przemoc w tym frameworku. Więc jakby bazą jest ta empatia. Natomiast dwa podstawowe elementy tego modelu to potrzeby i uczucia. Teraz chciałam Wam pokazać, jak ten model wygląda, ten model stworzony przez Marshalla Rosenberga. Później omówię z przykładami poszczególne jego elementy. Model jest bardzo prosty w założeniu, co nie znaczy, że jest prosty w stosowaniu. Pierwszym krokiem w budowaniu naszego komunikatu właśnie bez przemocy i bez manipulacji, takiego komunikatu, który jest w stanie dotrzeć do drugiej osoby i spowodować, że ona będzie chciała z nami współpracować, bo będzie się czuła bezpiecznie, bo nie będzie oceniana, to są spostrzeżenia. Czyli jeżeli chcemy coś powiedzieć, to mówimy, co ktoś zrobił lub co ktoś powiedział, fakty, bez ocen, także tych pozytywnych, czyli opieramy to na spostrzeżeniach, nie na interpretacjach czy ocenach. Drugim ważnym elementem jest, by zastanowić się, co ja czuję w związku z tym, że ktoś coś zrobił lub powiedział. Z tym czuciem wiem, że jest duży problem, bo często nie potrafimy nazwać swoich uczuć. Zasób naszych uczuć wydaje nam się być bardzo ubogi, jak czuję na przykład złość i czuję radość. Więc jakby tutaj, kiedy zastanowimy się nad tymi uczuciami, przechodzimy do kroku trzeciego, czyli naszych potrzeb, czy też jakichś wartości, pragnień, czyli tego, czego ja potrzebuję w związku z uczuciem, które wcześniej zdefiniowałam. I czwarty krok, opcjonalny, to prośba, czyli proszę kogoś, żeby coś dla mnie zrobił. Rozbijając teraz te kroki, troszkę je omawiając, jaka jest różnica między ocenami a spostrzeżeniami? Spostrzeżenia powinny odnosić się do konkretnej chwili,
do konkretnego kontekstu, powinny być rzeczowe, powinno być to po prostu stwierdzenie, co robi dana osoba, której działanie mi się podoba lub nie podoba. Jeżeli mamy problem z tym, żeby ocenić, czy coś jest spostrzeżeniem, a niestety nasz język bardzo nam to utrudnia, bo na przykład mówiąc, on jest cholerykiem, wydaje nam się, że to jest spostrzeżenie, bo jest jakaś słownikowa definicja bycia cholerykiem. De facto jest to ocena, ja oceniam go jako choleryka, ale być może on się tak zachował raz w jakimś konkretnym kontekście. Nie nazywam tego, co zrobił, czyli mówił do mnie podniesionym głosem, z przekleństwami, rzucał talerzami. To jest jakby spostrzeżenie. A to, że jest cholerykiem, to już jest moja ocena. Więc jeżeli chcemy się zastanowić, czy mamy do czynienia ze spostrzeżeniem, czy nie, to możemy się zastanowić, czy to zostałoby nagrane przez kamerę, czy nie. Jest cholerykiem, trudno to nagrać przez kamerę, rzuca talerzami, mówi podniesionym głosem, wypowiada przekleństwa, to już tak, to kamera mogłaby nagrać, więc jakby byłby taki dowód tutaj. Ocena jest zawsze moją interpretacją, nasze myśli są ocenami, to co myślimy to jest ocena. Formą oceny jest też analiza, jest porównanie, jest etykietowanie, no i też formą oceny jest pozytywna ocena. W dalszej części pokażę Wam, jak ona wpływa na różne aspekty, taka właśnie pozytywna ocena. I to jest pierwszy krok, który czynimy w komunikacie, czyli mówimy o faktach, o tym, co tak naprawdę widzimy, słyszymy. Jeżeli łączymy ocenę z obserwacją, to wtedy zmniejszamy szanse na to, że ten komunikat dotrze właściwie do rozmówcy. Chodzi tu o to, że ocena zwykle wiąże się z jakimś krytycznym tonem, a krytyczny ton sprawia, że jakby jest taka blokada. Druga strona nie chce wtedy współpracować, bo ewolucyjnie jest przystosowana do tego, żeby się bronić, żeby odpowiedzieć atakiem na atak, albo po prostu zamiera, nic nie robi. Ale też chciałam zwrócić uwagę, że nie chodzi tutaj o to, żeby zawsze w każdej sytuacji zachowywać obiektywizm, a bardziej o to, żeby odróżniać ocenę od spostrzeżenia. Jeżeli chcemy dokonać oceny, to ona powinna bazować na spostrzeżeniach, które wyraźnie się odnoszą do konkretnej chwili i do konkretnego kontekstu. Na przykład możemy powiedzieć o kimś, że jest kiepskim biegaczem, po prostu, i to będzie ocena jakaś. Natomiast możemy powiedzieć, że Krystian przybiegł jako ostatni w ostatnich 4 biegach i w związku z tym na tej podstawie sądzę, że jest kiepskim biegaczem. To jakby odnosimy tą swoją ocenę do konkretnego spostrzeżenia i to już brzmi nieco inaczej niż sama taka ocena. Kolejne 2 kroki w budowaniu tego komunikatu to są potrzeby i uczucia. Czyli to, co spostrzegam, odnoszę do swoich uczuć i do swoich potrzeb. Marshall Rosenberg mówi, że wszystko, co robimy i co mówimy, wynika z chęci zdążenia do zaspokajania naszych potrzeb, rzadziej, w mniejszym stopniu z chęci podziękowania, że ktoś te potrzeby zaspokoił. My jakby nie uświadamiamy sobie i to w NVC chyba jest taki najtrudniejszy element, żeby tak poprawnie zrozumieć jego założenia, wejść w tą głębszą płaszczyznę, ze względu na to, że mamy pewne już takie utarte komunikaty, formy językowe, którymi się posługujemy, też poprzez wychowanie, jakieś doświadczenia, kulturę, ten język funkcjonuje jakoś, więc nie uświadamiamy sobie po prostu, że to, co robimy i mówimy, wynika z naszych potrzeb. Nieustannie dążymy do zaspokajania naszych potrzeb. I warto zwrócić uwagę na to, że te potrzeby i uczucia, one są uniwersalne dla wszystkich ludzi, czyli wszyscy mają takie same potrzeby
i czują to samo, te same emocje, natomiast uczucia informują nas o niezaspokojonych lub zaspokojonych potrzebach, czyli są takim naszym radarem. Ja poczułam złość, muszę się zastanowić, dlaczego poczułam tą złość. No nie dlatego, że ktoś mi nawrzucał, bo to był bodziec, który wywołał to uczucie. Natomiast jeżeli zastanowię się głębiej, to czuję tą złość, bo chciałabym być doceniona, bo bardzo się starałam, a ktoś mi nawrzucał. Więc rozumiem, że ta złość pochodzi z tego, że ja potrzebuję być doceniona i bodźcem, który to wywołał, było właśnie to, że ktoś mi nawrzucał. Myślę, że takim pozytywnym aspektem jest to, że istnieje wiele strategii zaspokajania każdej naszej potrzeby, nie tylko jedna. To jest fajne, ponieważ jeżeli już zrozumiemy, że jakieś uczucie poinformowało nas o jakiejś potrzebie, to możemy się zastanowić, jakie są możliwe rozwiązania, jakie są możliwe strategie, żeby te potrzeby zaspokoić. I to jest bardzo przydatne w sytuacjach konfliktowych, ponieważ konflikty właśnie zawsze się toczą na poziomie strategii. Często też dochodzi do tego, że mylimy strategię z potrzebą i uczucie faktyczne z uczuciem rzekomym, które jest interpretacją poczynań innych osób. I uczucia rzekome bardzo się mocno zakorzeniły w naszym języku i hulają tutaj bardzo silnie. Zaraz pokażę, jak wygląda to rozróżnienie w takiej właśnie warstwie językowej, ale chciałam jeszcze też dodać jedną rzecz, że NVC zawsze dąży do statusu win-win i kompromis tutaj nie jest rozwiązaniem, bo oznacza, że potrzeby obu stron nie są zaspokojone, co za tym idzie, na przykład konflikt nie zostanie rozwiązany, bo będą wychodziły ciągle jakieś nowe kwestie w związku z tym, że ja nie zaspokoiłem swojej potrzeby i druga strona też nie. A ponieważ rozwiązań szukamy na poziomie strategii, to Marshall Rosenberg mówi, że w każdej sytuacji możemy znaleźć taką strategię, która będzie strategią zaspokajającą potrzeby obu stron. Można poćwiczyć. Jeżeli chodzi o potrzeby, to mamy na przykład takie potrzeby jak bezpieczeństwo, bliskość, samorealizacja, odpoczynek. A jeżeli chodzi o strategie, które służą do zaspokajania tych potrzeb i często właśnie nam się wydaje, że to są nasze potrzeby właściwe, to jest to praca, pieniądze, przyjaźń, awans, wakacje. Czy na przykład często mówimy, że potrzebuję pieniędzy, ale tak naprawdę ja nie potrzebuję stricte pieniędzy, to jest dla mnie narzędzie, żeby zaspokoić jakąś moją potrzebę, na przykład potrzebę bezpieczeństwa. Potrzebuję czuć się bezpiecznie i taką strategią dla mnie jest odpowiednia ilość pieniędzy. Albo mówimy, potrzebuję pracy, a tak naprawdę potrzebuję tej pracy. Dlaczego? Bo na przykład potrzebuję mieć możliwość realizacji się, samorealizacji, albo potrzebuję mieć bezpieczeństwo, czyli znowu ta praca daje mi możliwość zarabiania, więc mój poziom bezpieczeństwa jest wyższy. Czasami potrzebuję pracy, żeby też moja samoocena była wyższa, potrzebuję gdzieś tam realizować swoje cele, tak jak ja to chcę robić. A jeżeli chodzi o uczucia, to uczucia faktyczne to może być na przykład złość, smutek, frustracja, ekscytacja, zaciekawienie. Uczucia rzekome z kolei to kiedy mówimy, czuję się nieszanowana, czuję się niedoceniona, czyli tak naprawdę jaka? Czuję się nieszanowana, to co ktoś robi, odbieram jako uczucie. A tak naprawdę mogę się czuć sfrustrowana, ponieważ potrzebuję być doceniona. Nie ma takiego uczucia jak nieszanowana. Natomiast nasz język, w naszym języku te formy są bardzo szeroko stosowane, co też prowadzi do takich później blokad komunikacyjnych. Tutaj chciałam Wam pokazać listę, ale widzę, że złośliwie się nie ładuje.
więc może Wam podeślę po prostu tą listę na czacie. W każdym razie można sobie na stronie NBC Labu pobrać listę uczuć, listę potrzeb, które są uniwersalne. Można sobie tam sprawdzić, co ja mogę czuć w danej sytuacji, albo jaką potrzebę tak naprawdę dane uczucie chce mi pokazać. To tam gdzieś ułatwia identyfikację uczuć i potrzeb. Jeżeli chodzi o schematy takie na poziomie językowym, które ułatwiają nam ten krok trzeci, czyli ułatwiają nam łączenie naszych uczuć z naszymi potrzebami. Krok pierwszy to spostrzeżenia, krok drugi to uczucia, krok trzeci potrzeby. Możemy używać takiego schematu: czuję się na przykład sfrustrowana, bo chcę. I jaki jest tego powód? Bo chcę być brana pod uwagę na naszych spotkaniach na przykład. I to samo możemy, bo jak wspominałam, komunikacja działa w dwie strony. To samo możemy odczytywać z komunikatów nadawanych przez inne osoby. Czyli jeżeli ktoś coś mówi, możemy sparafrazować jego słowa, pytając, czy czujesz się smutny, bo chcesz spędzać więcej czasu ze swoją rodziną, na przykład. Inny przykład, który tutaj chciałam podać: czuję się zniecierpliwiona, czyli uczucie zniecierpliwienia się pojawia, bo chcę, żeby na naszym spotkaniu były poruszane tylko kwestie związane z projektem, nad którym pracujemy, a nie omawiane plany wakacyjne uczestników. Czyli ktoś potrzebuje efektywności w pracy i komunikuje to jasno, nie oceniając nikogo, nie mówiąc marnujecie czas, bo rozmawiacie o jakichś nieważnych rzeczach, to jest wkurzające. To jakby w tym komunikacie pojawiło się bardzo dużo haseł, które blokują nam tak naprawdę porozumienie się i ustalenie jakichś wspólnych strategii, czy przekazanie komunikatu i spowodowanie, że druga strona go przyjmie. Jeżeli chodzi o czwarty krok, o prośby, proszenie wydaje się być czymś oczywistym, natomiast okazuje się, że i tutaj są pewne haczyki, bo adresat ma prawo odmowy, z którym my się godzimy, formułując prośbę. I tym właśnie różni się prośba od żądania. W przypadku odmowy, jeżeli adresat odmówi, nie stosujemy tak zwanych sankcji emocjonalnych, czyli nie obrażamy się, nie zaczynamy krytykować, nie odbieramy tego jako lekceważenie, czy nie obwiniamy tej drugiej strony. I właśnie ten sposób reagowania na prośbę determinuje to, czy ta prośba w takim znaczeniu psychologicznym była prośbą, czy też była żądaniem. Ten właśnie sposób zareagowania na czyjąś odmowę jest wyznacznikiem, czy to była prośba, czy nie. Dosyć ważną kwestią jest też to, jak formułować prośby, żeby one były dobrze zrozumiane. Czyli jeżeli chcę kogoś poprosić, to przede wszystkim mówię konkretnie, o co chcę poprosić. Kolejną ważną jest rzeczą, żeby prosić raczej o to, co ktoś może zrobić, niż co ktoś może myśleć albo czuć. I trzecim elementem prosić o to, czego się chce, czyli pozytywna prośba, a nie o to, czego się nie chce. Przykład. Czy mógłbyś przygotować wycenę projektu X na jutro na 11? Można powiedzieć to inaczej. Czy mógłbyś mi zrobić tę wycenę jak najszybciej? Czy mógłbyś mi to zrobić jutro? Zrobisz to na przyszły tydzień? Jakby to nadal nie jest konkretne, przez co zrobisz to na przyszły tydzień. Ja, prosząc, mogę myśleć poniedziałek, a adresat
może myśleć piątek. Też tak przypomniał mi się teraz przykład z książki Rosenberga odnośnie prośby, gdzie żona prosi męża o to, żeby kończył pracę wcześniej. Mąż długo pracował i faktycznie w pewnym momencie zaczął kończyć pracę wcześniej i zapisał się na jakieś tam zajęcia z golfa. I nie było to tym, o czym myślała jego żona, bo formułując tę prośbę miała na myśli, że chciałaby, żeby spędzał więcej czasu z nią w domu. Natomiast ani ta prośba nie była konkretna, ani też tutaj jakby to dotarcie nie było możliwe przez to. Możemy też czasami formułować prośby na zasadzie, czy mógłbyś tego nie robić? Swoją drogą zauważyłam, że często to jest sformułowanie używane w stronę dzieci, nie rób tego. I ta prośba jest nieskuteczna o tyle, że druga strona najczęściej nie wie, co ma robić. Czyli tutaj jest ważny ten aspekt, żeby te prośby były formułowane w tonie pozytywnych próśb, czyli co masz zrobić, a nie czego masz nie robić. I tutaj jeszcze raz chciałam podkreślić, że te 4 kroki, które pokazałam przed chwilą, one działają w 2 strony, czyli kiedy chcemy coś powiedzieć, ale też kiedy wsłuchujemy się w to, co ta druga osoba chce powiedzieć. No i taka chyba najtrudniejsza rzecz w tym, że z tych kroków trzeba korzystać, a nie nimi mówić, ponieważ w komunikacji bardzo istotna jest autentyczność. Tutaj liczy się bardziej intencja, czyli wiem, co chcę powiedzieć, wiem, że chcę bazować na spostrzeżeniach, faktach, wiem, że chcę zrozumieć, co ja czuję w związku z tym i czego potrzebuję i chcę to zakomunikować, bo wtedy mogę poprosić kogoś o pomoc, może ktoś mi pomóc w realizowaniu tej potrzeby, czyli jednym słowem wtedy będę w stanie dotrzeć do kogoś rzeczywiście. I jeszcze raz podkreślę, że przekonywanie kogoś, żeby zrobili to, co my chcemy, jest z punktu widzenia porozumienia bez przemocy przemocą. Na początku możemy korzystać z takich schematów, które ułatwią nam jakby wejście w ten tryb mówienia, myślenia właściwie i czucia, nawet jeszcze bardziej NVC. To są schematy, trochę mi to przypomina, jak ja się uczyłam języków obcych, gdzie sobie rozpisywałam osoba plus odmieniony czasownik to be plus czasownik plus końcówka ing i to trochę jest na tej samej zasadzie, tutaj tworzenie językowych komunikatów, że mówię, kiedy widzę albo kiedy słyszę, bo to jakby pociąga za sobą, że mówię o konkretach, o faktach, to czuję jakoś się, bo chcę, albo potrzebuję, albo jest dla mnie ważne coś, a zatem czy mógłbyś, czy zechciałbyś. I jeżeli chcemy odebrać dany komunikat, no to na tej samej zasadzie, czy kiedy widzisz, to czujesz się, bo chcesz, bo potrzebujesz, a zatem chciałbyś. Przechodząc do jakiegoś przykładu, żeby to zilustrować bardziej, jak te 4 kroki możemy użyć, a jak ich nie powinniśmy używać. Taki przykład przygotowałam. Zosiu, 4. raz w tym tygodniu spóźniłaś się 10 minut na stand-upa i nie powiadomiłaś wcześniej nikogo z zespołu, że będziesz później. Jestem sfrustrowana, ponieważ nie możemy zacząć spotkania o wyznaczonym czasie, przez co spóźniam się na stand-upa z innego projektu. A zależy mi też na tym, żeby nasze spotkania były zwięzłe i efektywne. Czy mogłabyś jutro dołączyć do spotkania o wyznaczonej godzinie? Czy jest może coś, co Ci to uniemożliwia? Czyli zwróćcie uwagę, że w tym komunikacie po pierwsze odniosłam się do faktów, które kamera by mogła nagrać, bo to jest 4. raz w tym tygodniu, bo to jest 10 minut, bo nikt nie dostał wiadomości od Zosi, że jej nie będzie. Później powiedziałam o tym, co czuję, co ja czuję, czyli ja jestem sfrustrowana
i powiedziałam, czego potrzebuję. Potrzebuję zdążyć na kolejne spotkanie, potrzebuję tego, żeby te spotkania były zwięzłe i efektywne. Na koniec sformułowałam prośbę, otwierając się jakby na drugą osobę, czyli pytając, czy jest coś, co ci to uniemożliwia, bo łatwo możemy tutaj kogoś osądzić, ale być może pojawiły się jakieś kwestie, o których my nie wiemy, jakieś wyjątkowe okoliczności, a moglibyśmy pomóc rozwiązać ten problem, też zaspokajając przy tym swoją potrzebę tego bycia na czas, na kolejnym spotkaniu, zwięzłych, efektywnych spotkań. To samo można powiedzieć w inny sposób, tak zwany właśnie przemocowy, czyli Zosiu, to jest wkurzające, że ciągle się spóźniasz na stand-upy i nawet nie raczysz nikogo poinformować, no szanujmy się. Zobaczcie, w tym krótkim komunikacie użyłam to jest wkurzające, czyli zabieg przerzucający odpowiedzialność za to, co ja czuję na bliżej nieokreślone to, czyli pewnie spóźnienie. Ciągle się spóźniasz, ciągle to jest tak zwany wielki kwantyfikator, który powoduje, że druga osoba zamyka się w komunikacji. Ciągle, zawsze, każdy, wszyscy, nigdy. To są przykłady takich wielkich kwantyfikatorów, których użycie spowoduje, że na pewno nie będziemy w stanie się porozumieć efektywnie. Tak, potężny kwantyfikator, zgadza się. I co za tym idzie, tutaj też nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ Zosia nie spóźnia się ciągle na stand-upy, tylko 4 razy w tym tygodniu i to jest jakby fakt. Kolejna rzecz, która tutaj jest błędnie sformułowana i nawet nie raczysz nikogo poinformować, to jest tutaj taki sarkazm. Szanujmy się, to też jest ocena, ponieważ sugeruje, że Zosia nie szanuje innych przez to, że się spóźnia. Słysząc taki komunikat, myślę sobie, że Zosia nie czułaby się pewnie w zespole, na pewno nie byłaby otwarta, żeby powiedzieć, co jest przyczyną tego, że się spóźniła, bo gdyby się okazało, że na przykład musi jeździć z chorym kotkiem do weterynarza na zastrzyki i przez to się spóźnia, bo potem są korki, nie może zdążyć, a musi być o określonej godzinie u weterynarza, to przecież wszyscy by ją wyśmiali. I też pewnie jej efektywność spadnie, bo będzie trochę przestraszona, trochę może zdenerwowana tym, że właśnie w taki sposób została potraktowana. Więc jakby to bezpieczeństwo jej psychologiczne w pracy na pewno takim komunikatem zostanie zaburzone, więc to nie jest dobra droga. Teraz jakby te 4 kroki to była jedna taka główna część tej dzisiejszej prezentacji, a teraz chciałabym przejść do 2 tematów, które oczywiście będą bazowały na tych 4 krokach, na tej metodzie, czyli do oddawania feedbacku. Głównie chodzi mi tutaj, jak okazać komuś uznanie, ale też jak przyjąć negatywny komunikat, kiedy go otrzymamy. I druga kwestia, drugi temat to będą konflikty, w jaki sposób podejść do konfliktów, do rozwiązywania ich zgodnie z tą metodą. Uznanie, czyli co mogę powiedzieć komuś, żeby poczuł się doceniony? No może powiem mu dobra robota, jesteś skuteczny, dobrze mi się z tobą pracuje, świetny kod, szybko to ogarnąłeś, jesteś genialny. A ta druga osoba wtedy, co ona sobie może pomyśleć, co ona się dowiedziała z takiego komunikatu? Dobry kod, okej, czyli co? Czyli co? Czyli dobry? Czy to jest jakiś sarkazm? Bo może, nie wiem, było dużo błędów w tym, co napisałem? Jesteś genialny? Znowu ktoś się ze mnie śmieje. Zresztą zwróćcie uwagę, że często jak słyszymy takie hasła, to mówimy, ale mówisz poważnie, czy teraz się naigrujesz ze mnie? Nie wiadomo do końca, jak takie coś czytać, ale też
słysząc dobra robota, to tak naprawdę nie wiemy, co było fajnego w tym, co się komuś spodobało. Zatem warto mieć na uwadze, że pochwała albo komplement w takiej formie wyrażony jest też formą osądu albo oceny, czyli my stawiamy się w roli sędziego, który mówi: to, co zrobiłeś, było dobre, bo mi się to podobało, bo spełniło moje kryteria, bo odnosiło się do moich wartości, więc to było dobre, więc brawo, dostajesz nagrodę. A jeżeli ktoś coś zrobi, co zrobi inaczej, nie będzie się odnosić do mojego systemu wartości, to wtedy to było złe, oceniasz, czyli takie ocenianie dobre, złe, jakby implikuje za sobą od razu, że należy cię kara. Ten rodzaj pochwał też nie mówi nic konkretnego osobie, którą chcemy pochwalić. Ona nic z tej pochwały nie wyniesie, nie będzie wiedziała, co zrobiła fajnego, co było dobrego, co jakby nam gdzieś tam uderzało w nasze potrzeby i zaspokajało je. I często właśnie jest odbierane jako manipulacja albo sarkazm. Ale tak, oczywiście bezsprzeczne jest, że każdy człowiek jest głodny uznania i to jest jakby jedna z fundamentalnych kwestii dla nas. Bez tego nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować w środowisku. Natomiast pochwały wyrażone właśnie w takiej formie, one osłabiają naszą wewnętrzną motywację. To znaczy robimy coś po to, żeby zasłużyć na tą ocenę, na tą pochwałę, czyli robimy coś pod oczekiwania innych osób w dłuższym kontekście, ponieważ wprawdzie w krótkim odcinku czasowym, na samym początku to wpłynie na wzrost naszej wydajności, bo jestem genialny, super, ale później, kiedy zobaczymy, że jakby za tym nie wiemy, o co chodzi, że może to była manipulacja, bo ktoś coś chciał, żebyśmy zrobili, to ta wydajność bardzo spada i w dłuższej perspektywie czasowej takiego rodzaju pochwały sprawiają, że jakby nasza wewnętrzna motywacja cichnie na rzecz zewnętrznej motywacji, czyli to, co robimy po to, żeby zyskać poklask innych osób, czyli te pochwały takie nic nie mówiące, i tracimy kontakt z tym, czego naprawdę potrzebujemy i z tym, co czujemy. Dlatego właśnie mamy takie problemy, żeby nazwać swoje potrzeby i swoje uczucia, a niestety jesteśmy trenowani od małego, bo cały system edukacji opiera się na tego rodzaju pochwałach. No i nie sprzyja budowaniu tej wewnętrznej motywacji, która jest dla nas najbardziej wartościowa. Zatem jak chwalić? Takie 3 elementy pochwał. Oczywiście bazują na tym modelu 4 kroków. Czy mówimy co konkretnie nam wyszło na dobre, jaką potrzebę to coś, ten uczynek zaspokoił i jakie miłe uczucie zostało u mnie wywołane w związku z zaspokojeniem tej potrzeby. Przechodząc do przykładu, możemy na przykład powiedzieć: Przemku, bieżące aktualizowanie przez Ciebie tasków w Jirze daje mi pełną jasność, nad czym obecnie pracujesz, jaka część funkcjonalności jest ukończona, ile zostało jeszcze do zrobienia. Dzięki temu jestem pełna optymizmu, że skończymy tę funkcjonalność w terminie uzgodnionym z klientem. Myślę, że nie ma tu miejsca na niedomówienia, czy ja sobie tutaj zrobiłam jakiś sarkazm. Wiadomo, o co chodzi, jest konkretny uczynek wymieniony, jest pokazana moja potrzeba transparentności, czyli jak to, co robi Przemek, wpływa na mnie, no i jakie uczucie pozytywne w związku z tym we mnie się rodzi. Inny przykład mógłby być taki: dziękuję, że podzieliłeś się spostrzeżeniami dotyczącymi nieścisłości w nowych designach i przedyskutowałeś to z UX deweloperem, czyli ten uczynek. Czuję się spokojna, uczucie spokoju, bo ważne jest dla mnie zminimalizowanie ryzyka późniejszych poprawek do tych funkcjonalności, które już wdrożyliśmy, a które by to negatywnie wpłynęły na budżet projektu i jego timeline. Czyli tutaj się ujawnia taka moja potrzeba bezpieczeństwa, spójności, może też współpracy,
I też myślę, że jest to pochwała, z której osoba chwalona będzie wiedziała, co zrobiła takiego, że to na mnie tak dobrze wpłynęło. Myślę, że mamy też problem z tym, żeby przyjmować dowody uznania. Nie wiemy często, co zrobić i jak to robić z sensem. Przede wszystkim na pewno bez poczucia wyższości, czyli jeżeli ktoś coś nam powie, to jaki jestem ważny, super. Ale też bez takiej fałszywej skromności, czyli zdań typu, no co ty, daj spokój, tak mi się tylko udało. Nie, po prostu przyjmujemy to tak, jak każdy inny komunikat, czyli wiemy, co zrobiliśmy, nie jesteśmy oceniani, więc jest przy tym nam ok. Ktoś dziękuje nam za konkretną rzecz, nie oceniając nas. A teraz jeszcze od miłego do mniej miłego chciałam pokazać, w jaki sposób mogą być odbierane te komunikaty, które niekoniecznie lubimy, które są negatywne, które może zostały wyrażone językiem właśnie pełnym przemocy, czyli oceniającym. No, pierwsza strategia to możemy przyjąć to w sposób bardzo osobisty, czyli słyszę oskarżenie w moim kierunku, słyszę krytykę, biorę winę na siebie, spada moja motywacja, spada moje poczucie wartości. To jest jakby pierwszy sposób, myślę, że często to w ten sposób odczytujemy. Drugi sposób, mogę obwiniać innych, czyli przerzucam odpowiedzialność na innych, że to to nie ja, tylko ty, przez to, że ty coś zrobiłeś, to ja coś. Czwarty sposób, już o wiele lepszy, to wczuwam się w swoje emocje i potrzeby. Usłyszałam coś negatywnego, zastanawiam się, jak ja się z tym czuję. Może jest mi smutno, bo potrzebuję uznania, chciałabym być doceniona, dlatego że włożyłam w to bardzo dużo pracy i chciałabym, żeby to zostało zobaczone. Mamy też niestety taką tendencję, to jest nasze ewolucyjne trochę pozostałości po praprzodkach, że dostrzegamy negatywne rzeczy, bardziej wybijają nam się niż te pozytywne. Nawet jeżeli usłyszymy 50 pozytywnych jakichś dowodów uznania, to jeden negatywny komunikat będziemy w stanie bardziej zapamiętać i dotknie nas o wiele bardziej niż te pozytywne. Wynika to z tego, że ewolucyjnie jesteśmy zaprogramowani do wyczuwania niebezpieczeństwa, bo kiedyś musieliśmy sobie poradzić, przetrwać, więc musieliśmy być wyczuleni na to, żeby to bezpieczeństwo wyczuwać. I właśnie z tym to się wiąże. Jeżeli zrozumiemy, skąd ta emocja, jakie są potrzeby, to będziemy mogli to zakomunikować tej drugiej osobie i być może dzięki temu właśnie uda nam się dojść do porozumienia. Jeszcze wyższy level to wczucie się w emocje i potrzeby drugiej strony, bo jeżeli ktoś do nas nadał taki negatywny komunikat, to znaczy, że jakieś jego potrzeby były niezaspokojone. Być może ktoś na nas nawrzeszczał, bo coś zrobiliśmy nie tak, jak oczekiwał, bo na przykład jego potrzeba skuteczności nie została zaspokojona, bo jego potrzeba łatwości nie została zaspokojona, zostały wygenerowane jakieś liczne problemy, z którymi musi sobie radzić, a może po prostu jest zmęczony i potrzebuje odpoczynku i chciał już skończyć pracę, pójść do domu, ale teraz będzie musiał jeszcze spędzić kolejną godzinę na rozwiązywaniu czegoś. I to jest już taki wyższy level wejścia z tą empatią do drugiej osoby. Uwaga, jest jedna fajna rzecz, która pomaga nam w zrozumieniu tego, czy zostaliśmy dobrze zrozumieni. To jest parafraza, która oczywiście może brzmieć sztucznie, jeżeli będziemy powtarzać jak papugi po kimś, ale dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć prawidłowo drugą osobę. Jesteśmy w stanie też dostrzec, że często to, co my interpretujemy tak naprawdę, nie jest faktycznie tym, co chciała nam druga osoba powiedzieć.
także jakieś uczucia drugiej osoby. Na przykład ja zauważyłam, tu jakby odnosząc do prywatnej kwestii, zauważyłam, że to, co często ja interpretuję jako złość u mojego dziecka, okazuje się, że jest smutkiem. Jeżeli ja się nie upewnię, to będę myślała, że ona się złości, to będzie nakręcało machinę i może nie dojdziemy do porozumienia. A ona się smuci, czyli prawdopodobnie po prostu potrzebuje, żeby ją przytulić i zaakceptować to, że się smuci, na przykład. Tak trochę odrywając od kontekstu zawodowego. I tym sposobem od tych negatywnych komunikatów chciałam przejść do konfliktów. Wcześniej wspominałam, że konflikt zawsze toczy się na poziomie strategii, którą wybierzemy do zaspokojenia swojej potrzeby. Nie jesteśmy w stanie prowadzić konfliktów na poziomie potrzeb, bo wszyscy mamy te same potrzeby, tylko wybieramy różne strategie do ich zaspokojenia i te strategie mogą sprawić, że drugiej stronie coś się nie podoba. Ta strategia po prostu nie odpowiada. I ten czterostopniowy model, który Wam pokazałam, oparty na spostrzeżeniach, uczuciach, potrzebach, prośbach, jest takim programem zachowań komunikacyjnych, które umożliwiają poradzenie sobie z tym konfliktem. I ten nazywany jest językiem żyrafy. Właściwie nie sam model, ale to jest język żyrafy. Natomiast jego przeciwieństwem, przyczyniającym się do... Na pierwszym slajdzie mojej prezentacji była żyrafa. Język szakala blokuje tak naprawdę empatię, powoduje, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do drugiej osoby, że druga osoba, słysząc taki język, się zamyka. Niestety jest to język głęboko zakotwiczony w naszej mentalności i w naszej kulturze i posługujemy się nim w sposób nawykowy. Uważamy go za normalny. Niemal non-stop dokonujemy analiz, porównań, ocen. Jest to dla nas coś oczywistego, jakby sposób naszego bycia i funkcjonowania. I tak naprawdę przestawienie się na myślenie o rzeczywistości w inny sposób, czyli bez ocen, tylko spostrzeganie faktów, takiego rejestru kamery, odnoszenie tego do tego, co ja czuję i co ja potrzebuję, jest dla nas nienaturalne, tak jak nauka nowego języka. Musimy to praktykować, żeby stało się to dla nas naturalne. Czym się charakteryzuje ten język szakala? Przede wszystkim, jak wspominałam, ze skłonnością do oceniania wszystkiego i wszystkich. Charakterystyczne typy wypowiedzi w tym języku to dokonywanie ocen moralnych, krytykowanie, porównywanie, klasyfikowanie, ocenianie, ale też takie diagnozy, jakieś nasze interpretacje czyichś zachowań, analizowanie, używanie wyrażeń, które sugerują właśnie brak osobistej odpowiedzialności. To jest dość ważne, dlatego tutaj chciałam to troszkę rozwinąć. Jak to się wyraża? W ten sposób, że mówimy formami bezosobowymi, że w takim znaczeniu, że przypisujemy odpowiedzialność za jakieś nasze własne zachowania czy czemuś, jakimś nieokreślonym siłą. Na przykład przygotowałam ten raport, bo musiałam, albo jakiejś osobistej historii, na przykład robię błędy, bo jestem dyslektykiem, piję, bo jestem alkoholikiem. Jakby ogranicza naszą moc sprawczą używanie takich form. Także obwiniamy innych ludzi, że coś zrobiliśmy, bo coś ktoś zrobił. Na przykład krzyknąłem na niego, bo wybiegł na ulicę, a tak naprawdę krzyknąłem na niego, bo się przestraszyłam, że rozjedzie go samochód, bo bezpieczeństwo jego jest dla mnie ważne. Często także przypisujemy to sugestiom, poleceniom jakichś autorytetów, osób wyżej nad nami, na przykład okłamałem klienta, bo szef mi kazał, presji grupy, zacząłem palić, bo wszyscy tak robią, czy też polityce instytucji, na przykład musiałem tak zrobić, bo taka jest polityka firmy i koniec, jakby tutaj to blokuje, już zamyka nas na dialog, musiałem, taka jest polityka firmy, koniec, nic się z tym nie da zrobić, nie ma rozwiązania. Także często rolą społecznym czy naszemu zawodowi, na przykład nie znoszę pisać testów, ale robię to, bo jestem programistą.
No i też impulsom, nad którymi nie możemy zapanować. Wtrąciłam się do rozmowy, bo nie mogłam się powstrzymać. Zjadłam 4. batonika, bo nie mogłam się powstrzymać. A tak naprawdę nie staramy się dostrzec, że za tym, co zrobiłam, stoją jakieś moje potrzeby i jakieś moje emocje i wtedy też szukanie rozwiązania, nie będzie efektywne, bo tak naprawdę ja nie wiem, o co mi chodzi. Język szakala służy bez wątpienia do krytykowania, do obwiniania, do zawstydzania i co ważne, nie tylko innych, ale też samego siebie. Często w stosunku do siebie używamy tego języka szakala, na przykład znowu coś źle zrobiłem, jestem beznadziejny, ciągle coś psuję i tak dalej. No i też, to już wcześniej wspominałam, że nie dostrzegamy tych nawykowo używanych przez nas sformułowań, które mają zabarwienie deprecjonujące, krytykujące, dyskwalifikujące zachowania, czy też jakieś postawy, poglądy. Tak jak przytaczałam tutaj tego choleryka, wydaje nam się, że dokonujemy jakiejś obiektywnej oceny zachowań, natomiast no, jest to nadal nasza ocena tylko. Uwaga, tutaj taka istotna kwestia jest, że zawsze reakcją drugiej strony na język szakala będą te reakcje pierwotne, pochodzące z tak zwanego gadziego mózgu, czyli bronienie się, atak, wycofywanie się. Nigdy nie będzie to chęć do porozumienia się, do nawiązania dialogu, do rozmowy. Jeżeli ktoś mnie atakuje, to się bronię, to kontratakuję albo po prostu zamieram i czekam, aż przestanie. To jakby nie rozwiązuje w żaden sposób konfliktu. No tutaj też mają ogromne znaczenie wielkie kwantyfikatory, o których też już wspominałam, które bardzo często używamy, które też mają taką formułę blokującą. I taka wskazówka, używanie ale w obliczu gniewu drugiej strony konflikt tylko podsyca, więc warto to zapamiętać. Język żyrafy, o języku żyrafy mówiłam tak naprawdę cały czas, mówiąc o tych 4 krokach, bo to jest otwarte wyrażanie swoich potrzeb, próśb, uczuć, ale też odczytywanie ich w komunikatach rozmówcy, jednoczesne zachowanie szacunku do niego, czyli nie atakuję go, nie oskarżam go, nie krytykuję go. I uwaga, w NVC też nie chodzi o to, żeby być miłym, chodzi o to, żeby zachować szacunek do drugiej strony, ale nam bycie miłym często się kojarzy, że zrobię to, co on chce, bo jestem miły, a tak naprawdę to nie o to chodzi, żeby być miłym w taki sposób, bo wtedy cierpią na tym moje potrzeby i to znajdzie ujście. Ten konflikt, który później wybuchnie, on będzie bardzo duży na pewno, jeżeli będę w ten sposób podchodzić. Tutaj chodzi o taką otwartość, ale i z zachowaniem szacunku. No i w języku żyrafy to charakterystyczne jest korzystanie z tego modelu 4 kroków. A jak można taki konflikt rozwiązać metodą NVC? Znowu tutaj będę się odwoływać do tych 4 kroków, czyli na początku przedstawiam drugiej stronie moje potrzeby. Później druga strona mówi, jakie jej potrzeby są. Kiedy już mamy ustalone swoje potrzeby, to upewniamy się, że one zostały nawzajem wzajemnie zrozumiane, na przykład poprzez parafrazy, ale też, i to jest też niekiedy bywa rozbijane na osobny krok, upewniamy się, że zostały usłyszane. Usłyszane, czyli to nie chodzi o to, że ktoś to powiedział i do drugiej osoby dotarło, tylko że ona przyjmuje to, co ta druga strona powiedziała i stara się to zrozumieć, czyli jakby otwiera się na tą drugą osobę z empatią, bo nawet Marshall Rosenberg mówił, że nawiązanie tego kontaktu z drugą osobą jest w zasadzie clue do rozwiązywania konfliktów. Jak nawiąże się ten kontakt taki empatyczny, nie sztuczny, to tak naprawdę konflikt niemal się sam rozwiązuje. Myślę, że wiedział, o czym mówił, bo
No jak przyjrzycie się bliżej tej postaci, to zobaczycie, w jak wielu, naprawdę wielu negocjacjach i mediacjach brał udział. I czwarty, ostatni krok, proponujemy strategię, która zawsze powinna być wyrażona w formie twierdzącej, czyli identycznie jak prośby. Czyli nie mówimy, nie spóźniamy się na spotkania, tylko nasza strategia jest, spotkania mamy o godzinie 10 i o godzinie 10 wszyscy pojawiają się na spotkaniu. To mogłoby być właśnie propozycją takiej strategii. Podsumowując, najważniejszą rzeczą w rozwiązywaniu konfliktu jest nawiązanie tego kontaktu takiego prawdziwego, z pełnego szacunku, empatii, troski. Swoją drogą, czas nam się kończy, ale jeszcze tylko tak chciałam dorzucić, że empatia jest poczytywana jako jedna z najważniejszych cech, która będzie poszukiwana u pracowników, z tego względu, że jest to cecha, której sztuczna inteligencja nie zastąpi i ma ona kluczowe znaczenie właśnie w komunikacji. Kompromis nie jest rozwiązaniem konfliktu, czyli według metody NVC kompromis nie załatwi sprawy, tylko zamiecie konflikt na chwilę pod dywan i on wybuchnie później gdzieś tam przy najbliższej okazji ze zdwojoną siłą. I tutaj chciałam jeszcze przytoczyć fragment z książki Marshalla Rosenberga. Zamiast pytać, na co się w tej sytuacji zgodzicie, możemy sprawić, by każda ze stron jasno nazwała swoje potrzeby, czyli określiła, czego potrzebuje w danym momencie od drugiej strony. Następnie możemy się zastanowić, co zrobić, aby te potrzeby mogły zostać zaspokojone. W ten sposób określamy strategie, które obie strony zgadzają się stosować. W procesie rozwiązywania konfliktu unikamy sformułowań sugerujących, że któraś ze stron jest winna, bo wtedy na pewno konfliktu nie rozwiążemy. Tutaj wchodzi ten język szakala i zamyka nam przestrzeń porozumienia. I ostatni, krótki punkt, ale chyba najtrudniejszy w praktyce, czyli jak zaprogramować się na nowo, jak wdrożyć praktyki NVC. Tak naprawdę ten model komunikacji jest prosty. Jak widzieliście, składa się z 4 bardzo prostych kroków. Obserwacja, co czuję, co potrzebuję, o co proszę. Natomiast najtrudniejsze w nim jest zrozumienie i też zaakceptowanie takich założeń związanych z samym językiem, z tą taką warstwą idei. Natomiast jeżeli już to zrobimy, to pozostanie nam tylko przekształcenie tego zrozumienia, które uzyskaliśmy w komunikacyjne nawyki, czyli po prostu, abyśmy pewne strategie komunikacyjne odpalali automatycznie. W kształtowaniu nawyków może pomóc z kolei książka Atomowe nawyki, która rewelacyjnie pokazuje podejście do nawyków. Dla mnie to podejście NVC było bardzo, bardzo otwierające. Ja do tego trochę podchodziłam jak do jeża, bo słowo przemoc jakby powodowała, no ale nie dotyczy mnie to, więc temat spychałam. Ale kiedy go odkryłam, to naprawdę się nim zafascynowałam. Kiedy zaczęłam testować to podejście, to zobaczyłam, że ono naprawdę jest skuteczne, ale nie jest proste, bo wymaga pracy. Od czego można zacząć? Od drobnych kroków najlepiej, czyli najpierw może spostrzegam, czy to, co wypowiadam, jest oceną, czy jest faktem, może nad tym popracuję, a może jak ktoś coś będzie do mnie mówił, to zastanowię się, jakie uczucia to we mnie buduje, a może potem spróbuję to powiązać ze swoimi potrzebami, a może w drugą stronę spróbuję zobaczyć, jakie potrzeby stoją za tym, co ta druga osoba mi mówi, może to spróbuję sparafrazować. Tak więc no, takimi drobnymi krokami wymaga to na pewno treningu. Plusem jest to, że mamy niezliczoną ilość, niezliczone okazje do trenowania tego, bo możemy to robić w każdym, naprawdę każdym aspekcie życia codziennego i zawodowego. Dzięki wielkie.
To tyle z mojej strony. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to proszę.